Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Musimy nagrać denko, bo mam już tutaj pełny koszyk, pełne pudełko, pełne pustych pudełek. I chociaż już kilka rzeczy mi się kończy, ale już nie chcę czekać, już mam dosyć, już muszę się tego bałaganu i śmietnika pozbyć, także lecimy z produktami do pielęgnacji, które zużyłam i powiem wam, co o nich myślę. Zapraszam. Puste pudełka. Na początek zużyłam Bepanthen Sensiderm, krem na wszelkiego rodzaju suchości, podrażnienia, jakieś, wiecie, wrażliwości i tak dalej. To jest coś, co po prostu zawsze ma się w swojej kosmetyczko-apteczce, aczkolwiek ostatnio przy moich niektórych problemach dużo lepiej sprawdził mi się, słuchajcie, ten krem SOS z Basic Lab niż Bepanthen, także nie wiem, czy to nie będzie po prostu zastępca Bepanthenu. Zobaczymy. No ale ogólnie, no wiecie, warto mieć i polecam. Zużyłam sobie również te pimple patche z Mio. Trochę nie rozumiem tego ogromnego opakowania, bo te pimple patche są dużo mniejsze i w tym opakowaniu jest jedno opakowanie, które się otwiera i tam są te foliki i jeszcze coś tam jakby... Mogło to by być tak na połowę mniejsze, ale to taka pierdółka. Ogólnie jeżeli chodzi o te pimple patche, uważam, że były spoko. Dobrze się trzymały i naprawdę niejednokrotnie albo mi na przykład taką białą zmianę wyciągnęły, albo taką zapalną, taką bolącą troszeczkę schowały. To oczywiście zależy od etapu pryszczyka i od naszej jakby sytuacji indywidualnej, ale czułam, że działają spoczko. Nie kupię niestety ponownie tylko z jednego względu, że mają glikol propylenowy w składzie, na który jestem uczulona i jak sobie raz na jakiś czas użyję takiej malutkiej ilości, to się nic nie stanie, ale jak codziennie używałam tych pimple patchy, no to odczuwałam, że tak powiem, skutki, więc nie kupię tylko z tego względu, ale ogólnie uważam, że to były dobre pimple patche. Zużyłam też taką odżywkę ze Stars, to była regeneracja i wzmocnienie i była spoko, ale to nie jest idealna odżywka dla moich włosów. Jak chciałam mieć takiego, wiecie, bardzo śliskiego, gładkiego boba, takiego przylepa, no to była spoko, ale ja potrzebuję troszeczkę lżejszej pielęgnacji na włosach, a na przykład mojemu Bartkowi, który ma wysokoporowate z taką tendencją do kręcenia się włosów, takie puszące się, no to dla niego była świetna i bardzo mu się podobała. Także widzicie, to zależy oczywiście od rodzaju włosa, raczej średnio wysokoporowate, takie właśnie puszące się albo kręcące, to tutaj wydaje mi się, że będzie się lepiej sprawdzała ta odżywka, albo właśnie osób, które potrzebują takiego troszeczkę dociążenia odżywką. Ogólnie uważam, że była spoko, tylko niekoniecznie dla moich włosów. Ale to też nie tak, że wyglądały włosy po niej strasznie. Po prostu mam takie, po których lepiej się prezentują. Zużyłam też taką pastę do zębów, chociaż tutaj pasty do zębów nie wrzucam nigdy do tych denek, ale to jest no taka inna pasta, bo to jest ta z G-Organics, taka organiczna, z naturalnym składem. Opakowanie bez plastiku, no tylko nakrętka jest plastikowa, ale to jest aluminiowa tubka, więc fajna opcja. Myślę, że kupię ponownie, bo z tych wszystkich takich ekologicznych, bardzo ekologicznych opcji past do zębów ta chyba była taka najwygodniejsza, bo się można ją było tak, wiecie, wycisnąć tak jak normalną pastę, też w miarę smaczna była ta pasta, delikatnie się pieniła i dobrze mi się sprawdzała. Ta chyba najfajniejsza z tych wszystkich takich pastowych rzeczy do zębów, które testowałam w tych moich takich ekologicznych, że tak powiem, odcinkach, więc ogólnie polecam. Jeżeli szukacie takiej właśnie naturalnej, to ta była fajna i tutaj ta akurat opcja była bez fluoru. No właśnie, może poszukam sobie jakiejś opcji też z fluorem. Także ta była bardzo fajna, myślę, że sobie do niej chętnie wrócę. O, takie jedno, nawet zapomniałam, że to już było zużyte, w sensie, no sprzed 2 miesięcy to już tak się nie pamięta dobrze. Zużyłam sobie ten krem z Effectimy, Liposome Delivery System, rozjaśnienie przebarwień and wygładzenie. Ogólnie te kremy właśnie z serii Revive bardzo fajne. Najlepiej mi się sprawdził chyba ten różowy z ceramidami, ale ten też był, powiedziałabym, że na drugim miejscu. Bardzo przyjemny krem i faktycznie miałam wrażenie, że nie dość, że przyjemnie, w ogóle tu pachnie mi ładnie w tym całym koszyczku, nie dość, że przyjemnie nawilżał, ale też tak nie, że obciążał, tylko właśnie takie przyjemne nawilżenie, to miałam faktycznie wrażenie, że ta buzia tak jakoś po jakimś czasie tak dobrze wyglądała, w sensie, że na przykład po nocy czuć było, że ta buzia jest taka delikatnie rozjaśniona.
Zaczerwienienia były takie troszeczkę schowane, więc bardzo przyjemny krem, fajne to opakowanie, takie wiecie, z pompeczką, tutaj już nic oczywiście nie pompuje, o, jakiś pierdek tylko mi wyskoczył, ale uważam, że kremy są fajne i jest to taka fajna, nie za droga opcja. Jedynie pamiętam, że chyba ten miał taki dosyć mocny zapach. Ogólnie one wszystkie były perfumowane, ale tutaj troszeczkę mi chyba mógł być troszeczkę mniej perfumowany, albo w ogóle nie być perfumowany, wtedy byłby dla mnie idealny. No to mi pachnie, bo tak tutaj mi się troszeczkę, że tak powiem, powyletywało mi. Jest to oczywiście pianka z Rituals, Ritual of Jing, wersja Relax, pianka pod prysznic. Fantastyczne są te pianki. Uważam, że jeżeli macie ochotę komuś kupić jakiś prezencik albo sobie jakiś prezencik, mieć coś takiego naprawdę fajnego, sensorycznie do kąpania, to warto. Dla wielu osób nie warto, no bo jest to po prostu coś do mycia ciała i jakby rozumiem to, jeżeli wolicie mydło. Ja też z reguły używam głównie mydła, ale jak już to miałam, to bardzo się przy mnie tego używało. I myślę, że kupię ponownie sobie w przyszłości na jakieś takie właśnie wyjazdy, jakieś kempingi, to się fajnie sprawdza. Ten zapach bardzo przyjemny, świeży, rześki, troszkę taki, nie wiem, ziołowo, miętowo, jakiś taki, wiecie, bardziej troszkę w męskim kierunku, ale ja lubię takie zapachy, więc mi się super sprawdzało. Bartek też bardzo lubi te pianki, bardzo mi się podobają, więc ogólnie polecam. Ja bardzo lubię. I w ogóle powinna tutaj w tym koszyku być, ale nie ma, jeszcze jedna mini wersja tego samego zapachu, bo braliśmy na wyjazd, ale Bartek przypadkiem zostawił gdzieś tam pod prysznicem i zniknął. Więc była jeszcze mini wersja, też prawie że zużyta, ale no niestety gdzieś tam po prostu się zapodziała, więc niestety nie mam jej w koszyku, ale też mini wersję jeszcze zużyliśmy. Tutaj mam mydło kremowe Sien, róża i wanilia. Tak? Róża i wanilia. Bardzo ładnie pachnące mydełko, bardziej takie właśnie kwiatowe w zapachu niż waniliowe. Ja używam do mycia pędzli, dobrze mi się sprawdza, bo dobrze je domywa, więc lubię te mydła i jestem z nich zadowolona. Zużyłam również Trycho Booster, tą wcierkę z Bosco, wcierkę pobudzającą, czyli taką, która rozgrzewa i ma ona oczywiście swoje plusy i minusy, no bo jest to, ogólnie bałam się, że będzie mnie podrażniała, bo przez to rozgrzewanie, takie wiecie, ciepłe sensations, bałam się, że moja skóra głowy się z nią nie polubi, ale wszystko było generalnie spoko. Trzeba było tylko uważać, żeby gdzieś tam ta wcierka nie pociekła, żeby za dużo jej nie napsikać, żeby tutaj gdzieś nie poleciała, bo potem ta okolica była zaczerwieniona. I jak sobie tutaj pryskałam, no to było później tutaj takie zaczerwienienie przez jakiś czas. Znaczy to jest normalne, to nie jest jakaś tam zła reakcja, tak ma być, ale właśnie trzeba uważać, żeby po prostu nie poleciało Wam gdzieś tam po twarzy, czy gdzieś tam tutaj, bo będziecie mieli po prostu zaczerwienione. No a na twarzy wiadomo, że no nie chcemy czegoś takiego. Więc to, tylko na tyle na to trzeba było uważać, ale ogólnie wcierka spoczko, nie podrażniała mi skóry głowy. Wolę raczej chłodzące niż grzejące uczucia, ale dobrze mi się używało i faktycznie miałam wrażenie, że po dłuższym czasie stosowania, jak zużyłam powiedzmy z pół tej wcierki, to tutaj te baby hairy były takie gęstsze, było ich więcej, tak mi się same układały i czułam, że troszeczkę właśnie gdzieś tam to pobudzenie było na skórze głowy jakby skuteczne, bo głównie właśnie tutaj starałam się w tej okolicy nakładać, oczywiście na resztę głowy też, ale tutaj jakoś tak się mocniej koncentrowałam, bo lubię właśnie te takie baby hairy, jak gdzieś tam są na twarzy, podoba mi się to. Także fajna wcierka drogeryjna, jest gitóweczka. Oczywiście nie może zabraknąć naszego kremiku do rąk, nawilżający krem do rąk z Basic Lab. Najlepszy, skuteczny, wspaniały na cały rok, pięknie pachnący. Jeden z niewielu kosmetyków perfumowanych przez Basic Lab, ale uważam, że w kwestii kremów do rąk może być to perfumowanie. No jest super, mój Bartek bardzo lubi, on ma bardzo suche dłonie, więc jego pielęgnacja jest bardzo minimalistyczna, ale krem do rąk zawsze jest i ten świetnie mu się sprawdza i on nawet sam sobie zamawia. Zwykle ja kupuję kosmetyki, tak ten to on nawet sobie sam po prostu robi zamówienie i zamawia kilka sztuk. Także powtarzałam wielokrotnie, świetny i bardzo polecam. Będzie na koniec trochę próbek zapachów, ale to właśnie może na koniec sobie zostawimy. Co tutaj jeszcze mam? Mam jeszcze to serum z polinukleotydami z Algo Pro Sensumare z PDRN, bardzo fajne. W ogóle, co tu mi się wydarzyło? Wypadło mi ostro, śmiesznie. No to ogólnie wyglądało w ten sposób, nie? O, tak.
Ja uważam, że ta seria z PDRN jest fantastyczna. Nie wiem, czy jest liftingująca, bo to ma być liftingujący serum z kompleksem nawilżającym z PDRN, a no liftingu jakby nie odczułam, bo też nie uważam, że jest co u mnie liftingować, ale samo serum fantastyczne, przepięknie pielęgnacyjne, dobrze nawilżające, niezbyt ciężkie, takie regenerujące, lekkie, tak odświeżające tą twarz. No pięknie ta buzia wygląda, uważam, że jest genialne i warto sobie wypróbować tą serię. Szczególnie oczywiście cery suche, dojrzałe, wymagające regeneracji. Świetne. Bardzo, bardzo lubię tą serię. Testowałam sobie w ostatnich miesiącach również firmę Slavia. Wysłali mi kilka rzeczy do przetestowania. I tutaj mam serum na przebarwienia z kapsułkowaną arbutyną, rozjaśnienie i antyoksydacja, i mam rozświetlający krem do twarzy z witaminą C. Mam jeszcze u siebie w łazience serum olejowe, jego jeszcze mam sporo, bo nie używam aż tak dużo i tak często jak tych rzeczy, ale skupmy się na tych. Więc może jeżeli chodzi o serum, w ogóle tutaj mam takie napisy, bo później jak zużyłam tą buteleczkę, to na wyjazdy mi się dobrze sprawdziła, żeby sobie tam przelać w nią coś. Także szklane opakowanie, bardzo ładne wizualnie. Jeżeli chodzi o serum, fajne, takie przyjemne, nie za ciężkie. Faktycznie miałam wrażenie, że delikatnie po dłuższym czasie stosowania troszeczkę tą buźkę tak wyrównywało w kolorycie. Nie było to jakieś zjawiskowe, mocne rozjaśnianie, raczej takie subtelne. Natomiast trochę mi przeszkadzało bardzo mocny zapach tego serum. Ogólnie wszystkie tam te zapachy są, jakby te kosmetyki są perfumowane, ale ta była tak mocno, że aż mi się nie chciało tego serum używać. Gdzie ono było naprawdę przyjemne w używaniu, tak no nie miałam po prostu ochoty przez ten bardzo mocny, aż taki duszący zapach. Więc ja apeluję do firm kosmetycznych produkujących produkty do pielęgnacji twarzy, żeby trochę zmniejszyły to perfumowanie. Ja nie rozumiem trochę tego. Mi to przeszkadza. Nie wiem, czy to jestem tylko ja. Nie przeszkadza mi w ogóle, kiedy produkt do twarzy nie jest perfumowany. Wręcz właśnie lubię, kiedy nie jest w ogóle perfumowany, a jeśli jest perfumowany, to lubię takie delikatne zapachy, żeby one mnie po prostu nie dusiły. Więc taki mały apel do wszystkich marek pielęgnacyjnych. Nie musimy bardzo dużo tych zapachów tam walić, ok? Także tu mi trochę przeszkadzał ten zapach, ale ogólnie serum było w porządku. Czy do niego wrócę? Nie wiem. Chyba mam inne ulubione. Bardzo przyjemny był też ten krem, rozświetlający krem do twarzy z witaminą C, ponownie szklane opakowanie. Tu mamy taki, no przyjemny jest ten design, bo tutaj mamy drewienko, oczywiście to w środku jest taka plastikowa jakby część, ale no jakby słoiczek jest taki, nie? 96% składników pochodzenia naturalnego. To są dosyć cenowo, uważam, że z wyższej półki kosmetyki, ale mają właśnie naturalne składy. Składy są wegańskie i bardzo przyjemny krem. Przyjemnie nawilżający, taki delikatnie rozświetlający, ale nie błyszczący cery. Fajny, bardzo, bardzo przyjemny. Mam tutaj również piankę do mycia twarzy z Bielendy, EcoSorbet. 98% składników pochodzenia naturalnego, nawilżająca, odświeżająca. W porządku była taka okej. Nie jest to moja ulubiona pianka, ale dobrze domywała jakieś resztki, nie ściągała bardzo mocno twarzy, ale mam pianki, po których moja skóra się czuła lepiej po umyciu, w sensie, że były jeszcze mniej ściągnięte niż po tej. I tutaj znowu bardzo mocny zapach, bardzo mocny. I trochę mi to przeszkadzało. Odstała sobie. I troszkę zostało. No, taki wiecie, taka syntetyczna brzoskwinka, ale dla mnie za mocny. Bardzo, bardzo mocny jest ten zapach. Bardzo intensywny. Ja nie przepadam za tak mocnym perfumowaniem produktów przy twarzy. I to mi trochę przeszkadzało w tej piance, że niby przyjemnie, niby fajna pianka, ale ten zapach bardzo intensywny. I chyba z tego względu nie kupię ponownie, bo ja go aż nawet teraz czuję po prostu go w ustach, nie? Ten zapach. Więc nie... tylko z tego względu. Ogólnie pianka spoko, ale no mówię, mam inne ulubione. Dla mnie nie ma szału, była ok. Zużyłam też suchy szampon z Isany. Wszystkie typy włosów, długotrwała świeżość i objętość. Kupiłam sobie taką mini buteleczkę po prostu na wyjazdy, gdzie na co dzień raczej nie używam takich rzeczy, ale czasami na obozie harcerskim czy na jakimś kempingu czasami się takie rzeczy przydają.
I ogólnie, no jak się dużo spryskało, no to robił taki biały nalot, nie? Ale musiałam się nauczyć używać, bo dawno nie używałam tego typu rzeczy i trochę na początku chyba za dużo go psikałam, ale ogólnie robił co ma robić. Odświeżał, jak się nie napsikało za dużo, to wyglądało to włosy ok, jeżeli za dużo, no to trzeba było długo wyczesywać. Zapach miał dosyć wyrazisty i dosyć intensywny, jak większość tego typu rzeczy, niestety. Ale jakby robił co ma robić, myślę, że jak będę potrzebowała kupić sobie na jakiś właśnie wyjazd suchy szampon, to wrócę do niego ponownie, bo odpowiada mi to, że jest niedrogi i że po prostu jest malutki, nie? Bo o to chodzi, żeby nie brać takiego wielkiego opakowania ze sobą na wyjazd. Więc pod tym kątem dla mnie był jak najbardziej spoczko i myślę, że mogę polecić. Był ok. Mam tutaj również do demakijażu Take It All Melting Balm Cleanser z Sun Glow. Bardzo dobry balsam do demakijażu, bardzo dobry. Leciutki, taki wiecie, w konsystencji, bardzo szybko się rozpuszczał na dłoniach, mięciutki i nie ciągnący twarzy, przepięknie rozpuszczający wszystko, bardzo dobry. Uważam, że jest w mojej takiej topce balsamów do demakijażu, bo konsystencją wszystkim mi odpowiadał. Świetnie się emulgował, że po prostu spłukiwał się do czystości, nie zostawiał żadnej takiej mokrej, tłustej, lepkiej warstwy na twarzy, którą trzeba było potem, wiecie, czymś tam zmywać, więc przepięknie się rozpuszczał. Jedyny minus dla mnie, znów bardzo mocny zapach. Dla mnie bardzo mocny. Ładny, nie aż tak mocny jak to serum i nie aż tak mocny jak ta pianka, ale wciąż trochę mocny. Mógłby być troszeczkę w moim odczuciu bardzo subiektywnym, trochę mniej perfumowany i wtedy byłby absolutnym ideałem, albo w ogóle jakby nie był perfumowany, to byłby taki jeszcze na wyższym poziomie dla mnie. Ale uważam, że jest to świetny kosmetyk, w ogóle marka Sun Glow, taka polsko-koreańska, bardzo dobra i to było naprawdę świetne masełko do makijażu, bardzo polecam. To właśnie, to jest bardziej balsam niż masełko, że jest niby tłustawe, ale bardzo leciutkie i to jak się pięknie emulguje, nie szczypie w oczy. Petardziątko. Mam tutaj również płyn do mycia rąk, mydło do mycia rąk, mydło w płynie, o, tak to się nazywa, z Altery. Szukałam, słuchajcie, alternatyw takich płynnych produktów do mycia dłoni, które nie mają substancji zapachowych, czyli takich syntetycznych parfum czy fragrance i ten ma niby fragrance, ale jest gwiazdka przy tym, informacja, że ten fragrance pochodzi z olejków eterycznych, więc mamy tutaj zapach naturalny. Bardzo pięknie to pachnie. Może opakowanie nie jest za dużo, mogliby zrobić takie, wiecie, wielgachne, wiecie, family packaging, to byłoby jeszcze fajniej, ale zapach jest przepiękny, taki intensywnie cytrusowy, taka cytrynka słodkawo-kwaskowa. Przepiękny jest zapaszek, bardzo przyjemny do mycia rąk, też nie wysuszał dłoni i powiem Wam, że pewnie kupię ponownie, bo szukam właśnie takich opcji nieperfumowanych tam, gdzie się da i tutaj dobrze mi się to sprawdzało. O, w ogóle pimple patch tutaj jakiś się przykleił, jakiś zużyty, właśnie ta gwiazdka, którą pokazywałam na początku. Tak wygląda ten pimple patch, także no, tutaj mi się przykleił. Także więc bardzo fajny, kupię ponownie, bo bardzo było to przyjemne. Mam tutaj jeszcze jedną pastę do zębów z marki Georganics, tym razem taka w takim słoiczku, też ponownie fajne, ekologiczne opakowanie, nawet nakrętka jest nie plastikowa, tylko jest aluminiowa. Mieliśmy tutaj taką szpatułeczkę, którą można było sobie nabierać i nakładać na szczoteczkę. Ogólnie uważam, że smakowo, zapachowo bardzo fajna pasta, dobrze domywała. Czułam, że faktycznie działa i to była taka z fluorem, bo są też wersje bez fluoru, ta była z fluorem i była bardzo spoczko, natomiast trochę mi przeszkadzało używanie jej przy szczoteczce elektrycznej, bo nie wiem, u Was, nie wiem, czy Wy macie taką samą jak ja, z jakiegoś tam Oral-B, te wkładki do szczoteczki mają takie dziurki, takie zagłębienia. I ta pasta była na tyle jakby rzadka, ona się tak nie pieniła taką gęstą pianą, tylko potem w ustach się rozpływała na taki, wiecie, krem, jakby była płynna, powiedzmy. I po prostu jak wchodziła w tą szczoteczkę, to pryskała, nie? Że nawet nie ta sama końcówka, co się kręci, nawet nie wiem, czemu Wam to wszystko opowiadam, nie? Ale jak już zaczęłam, to muszę skończyć. Więc nie ta końcówka, co się obraca, tylko właśnie wzdłuż
tej jakby rączki, tej szczoteczki są takie zagłębienia i tam po prostu pryskały. Czasami myłam zęby i pryskałam sobie bluzkę, pryskałam sobie lustro, pryskałam sobie meble w łazience, nie wiem, po prostu masakra. I trochę to było frustrujące przy tych właśnie niepieniących się pastach, ale jeżeli szukacie opcji, która jest ekologiczna, która ma dobry skład, która jest bez plastiku i w opakowaniu i w składzie, to są to dobre pasty i naprawdę bardzo fajnie domywały zęby. Ja mam bzika na tym punkcie. U mnie zęby muszą być po prostu gładziutkie w dotyku, nie mogę czuć osadu, bo dostaję świra, więc bardzo dokładnie i konsekwentnie myję swoje zęby, bo mam też no trochę krzywe, więc w te wszystkie zakamarki po prostu muszę dojść pastą do zębów i jak kupię byle jaką pastę, to potem czuję, że po kilku godzinach już mam wszędzie osad na zębach, a po tej nie miałam, więc była spoko. Była naprawdę bardzo dobra. Oczywiście nie mogło zabraknąć Altery, mój ulubiony balsam do ust. Troszeczkę rzadziej się pojawia ostatnio w denkach, bo no dużo zużywałam też jakichś błyszczyków, olejków, takich z Project Pan, ale zobaczcie, że tutaj również jest całkowicie zużyta. Ja zużywam je, wygrzybuję do końca i jest to świetna pomadka, najlepsza, moja ulubiona i tania i dobry skład naturalny, więc nie szukam jakichś lanerzów, mam je gdzieś, bo mam moją rumiankową Alterę. Mam tutaj jeszcze maseczkę z Basic Lab, kojąca maska do twarzy, szyi i dekoltu, łagodzenie i wyciszenie. Świetna maska i słuchajcie, ja troszeczkę tych masek na początku nie doceniłam, bo źle ich używałam. Ja w poprzednich, jak sobie obejrzycie poprzednie denka, to mówiłam, że właśnie tak, że niby spoko, ale tak coś nie było szału, ale ja nakładałam je na mokrą twarz, a je trzeba nałożyć na suchą twarz, umytą, ale suchą i faktycznie jest kolosalna różnica, jak nakładałam na osuszoną twarz. I ta maseczka sprawdziła mi się fantastycznie. Bardzo mi się podobała ta i jeszcze ta rozświetlająca, taka żółtawa. Ona była taka troszeczkę bardziej taka treściwa w konsystencji. Bardzo fajne maseczki. I bardzo mi się podobało to opakowanie, bo one było takie, wiecie, tutaj... No co jest? Ja już wszystko wycisnęłam przecież. Dobra, to sobie odkładam gdzieś, czekajcie. I użyję sobie po dzisiejszym demakijażu, bo to się mi zmarnować nie może. Ogólnie bardzo fajne jest to opakowanie, że właśnie sobie tak tutaj wyciskamy i wiecie, nie trzeba po prostu pazurem w maseczkę wkładać pazura. I dla mnie ogromny plus, że da się to rozkręcić i zobaczcie, tutaj wszystko ze środka sobie wyciągnąć, wysmarować, wiecie, wyciągnąć paluszkiem, więc nawet jeżeli, wiecie, tam już Wam nic nie ciśnie się tutaj, to możecie wykręcić i możecie jeszcze sobie wydłubać paluszkiem. I nie wiem, jak ja to wydłubywałam, że tu jeszcze troszeczkę zostało, ale w każdym razie zobaczcie. Ja uważam, że to jest bardzo fajne opakowanie, bo kompletnie nic się nie marnuje. I mam jeszcze z pielęgnacyjny, zanim przejdziemy do perfum, to mam jeszcze tutaj moją ukochaną maseczkę całonocną pod oczy z Sensu Mare. Wielokrotnie ją Wam pokazywałam, wielokrotnie ją Wam polecałam. Uważam, że jest to świetny kosmetyk, bardzo intensywnie pielęgnujący, do skór dojrzałych, ale po prostu na całą noc dla regeneracji. Ja bardzo często mam podrażnione okolice pod oczami, bo robię dużo make-upów, zmywam i potem te oczy moje, wiecie, są bardzo wrażliwe i płaczące w kącikach, więc staram się porządnie je pielęgnować i ta maska świetnie mi się sprawdzała pod oczy. Nieraz nakładałam ją też na dzień, po prostu cieniutką warstwą, ale jest to po prostu taki mega bogaty krem i jest świetny. Tutaj też już mi nic nie zostało, chyba że znów mi coś No co jest? Coś mi wypsiknie, ale słuchajcie, to opakowanie też da się rozkręcić. I ja tutaj też wydłubywałam, słuchajcie, wszystko, co byłam w stanie, jakąś tam szpatułeczką, dało się jeszcze troszeczkę wykręcić tego opakowania i jeszcze troszeczkę wygrzebać tam na 2 razy, powiedzmy, więc też nic się nie marnuje, mimo tej pompeczki tutaj często, wiecie, tam nam zostaje troszeczkę tak, jak już ta pompeczka nie działa, a tutaj się da wszystko wykręcić, włożyć palucha albo jakąś tam szpatułeczkę czy coś i sobie wydłubać. Także bardzo fajne, lubię takie opakowania, bo nic się nie marnuje. Szczególnie gdy jest kosmetyk, który po prostu bardzo lubimy. No i słuchajcie, przechodzimy do sekcji zapachowej, bo postanowiłam sobie, chciałam powiedzieć w ubiegłym miesiącu, ale to było 2 miesiące temu ponad, że chciałabym troszeczkę pozużywać sobie moich próbek perfum, bo trochę mi się ich uzbierało, nie wszystkie potrzebuję mieć, niektóre chcę mieć tak trochę kolekcjonersko i tak dalej, ale nie wszystkie, więc wzięłam sobie za cel pozużywanie moich próbek.
I ogólnie tyle udało mi się zużyć, więc zacznijmy sobie od tych, bo postanowiłam pozużywać sobie zapachy od Jana Barby. Część już widzieliście w poprzednim denku, a tutaj są kolejne zapachy. Po pierwsze dlatego, że niektóre z tych zapachów mam jakby w pełnoprawnych buteleczkach i to widzieliście właśnie w ubiegłym denku, ale też dlatego, że one są już po prostu niedostępne. One są w archiwum zapachów, ale już nie ma ich do kupienia, więc też nie potrzebuję ich mieć, żeby na przykład w przyszłości sobie kupić. Także mamy tak, tutaj zdarła mi się etykietka, bo czyściłam to opakowanie, ale to była Meta Rosa, czyli zapach różany, taka vintage'owa róża. Nie mój klimat, ale przyjemnie się ją nosiło. Bo właśnie miała taki klimat trochę takiego babcinego zapachu, ale fajnie skomponowany był. Tak może to źle brzmi, ale lubiłam tą Meta Rosę, o dziwo. Następnie mamy Glorię, nie pamiętam co to była ta Gloria. A, to jest ten, nie umiem go opisać, nie wiem jak on pachnie. Dosyć jest mocny, kwiatowo-orientalny, powiedziałabym. Nie mój klimat, ale bardzo ładny był ten zapach. Florist, to jest bardzo intrygujący zapach, bo on pachnie jak kwiaciarnia. Jak wchodzimy do kwiaciarni, czujemy te zielone łodyżki, to wszystko, to on tak właśnie pachnie. Bardzo mi się podoba ten start, bo jest taki naprawdę zielony, ale taki inaczej zielony, taki wilgotny, łodyżkowy zapach. Tylko nie za bardzo lubiłam to, jak on dojrzewał, bo on dojrzewał w kierunku takiego aromatu mleczno-cielesnego i ja troszeczkę na sobie tego zapachu nie lubiłam, takiego cielesnego. Jakoś mnie przyprawiał o mdłości, więc start był super, ale ta końcówka potem nie lubiłam siebie w tym zapachu, może tak. Następnie mamy Ongle, to taki już bardziej męski zapach, zimny, no lawenda wyraźnie jest wyczuwana, jakaś taka paczula, coś takiego, na pewno lawenda i jakieś takie zioła, taki zimny, chłodny, ziołowo, troszkę wodny zapach. Bardzo fajnie mi się go nosiło, świetnie mi się, lubię takie klimaty. Takim, wiecie, eleganckim facetem pachną. Ja lubię tak pachnieć jak elegancki facet. Fajny był ten zapach. Ogólnie dużo tych zapachów, bo widzicie, te próbeczki są z takim patyczkiem i jak sobie je nakładałam tutaj, to sporo z nich mnie podrażniło, więc widocznie, no, bo to są perfumy, to nie jest woda toaletowa, tylko perfumy. I powiem Wam, że no, miałam przez długi czas tutaj takie krosteczki i tutaj jak sobie smarowałam, to też przez długi czas wyskakiwały mi właśnie takie krosteczki i nie chciały zejść. Więc trochę chyba za mocne stężenie, tak żeby bezpośrednio sobie nakładać, może jakbym sobie spryskała, to też inaczej, a tak bezpośrednio na skórę jednak trochę za mocne były stężenia chyba tych zapachów, więc potem już tak starałam się na ubrania, ale na ubraniach niektóre zostawiały odbarwienia, więc tak trochę tak później się tak trochę męczyłam już z tymi zapachami, ale no Ongle to był też jeden z moich ulubionych. No i został mi Seirail i to jest przepiękny, słodki zapach, ale powiem Wam, że świetnie mi się go nosiło i bardzo mi się podobał ten Seirail, bo on jest słodki, ma taką nutkę pralinki, wanilii, czegoś takiego, ale właśnie on bardziej pachnie jak wnętrze jakiejś pralinki z ajerkoniakiem, taką nutką alkoholową, to takie wytrawne, wiecie, pralinki, no nie? Takie właśnie bardziej goryczkowe, alkoholowe. Jest trochę nut takich aromatycznych, jakieś takie przyprawy troszkę, więc ta słodkość była połączona z takim kopniakiem i uważam, że jest bardzo apetyczny ten zapach i taki nietypowy. Nie jest aż taki mdlący jak wiele słodkich, waniliowych zapachów, właśnie przez tą taką ostrość tego zapachu. I jak na słodki zapach, to był fantastyczny i bardzo dobrze mi się go nosiło. I myślałam, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o próbki, ale na wyjazd, na wakacje wzięłam sobie jeszcze tą próbkę i jest to zapach Klaudyny Hebdy Sea Paradox, czyli taki morski. No i właśnie na wyjazdy lubię takie próbeczki brać i tutaj udało mi się po prostu zużyć ją. Tu mi dosłownie została taka ciupinka, więc tam się parę dni temu psiknęłam nią. I tutaj mamy w nutach głowy sól morską, nuty wodne, czerwone owoce, kardamon. W nutach serca mamy cynamon, śliwkę z wanilią i kadzidłowiec i w bazie balsam peruwiański, sandałowiec i vetiver. Także taki niby morski, ale on był taki, no miał taką fajną świeżość. Ja tych morskich zapachów często nie lubię, bo one są takie jakieś takie sztuczne, jakieś takie duszące, a tutaj jest taka świeżość, taka bardziej powietrzna, troszkę słona. Czuć trochę tych takich właśnie
owoców, ale one są takie orzeźwiające, takie lekkie, niezbyt ulepiające i słodkie. Jest ten zapach troszeczkę przełamany właśnie jakimś tam kardamonem, czymś tam. On nie jest taki mocno przyprawowy, ale jest taka nuta takiego, wiecie, drzewa wywalonego przez morze na plażę, nie? Bardzo przyjemny jest ten zapach i te zapachy Claudine Hebde są naprawdę warte wypróbowania. Bardzo ładne kompozycje. Ta jest świetna właśnie na okres wiosenno-letni, bo jest taki lekki, ale nie oczywisty i banalny, więc ogólnie polecam Wam sobie spróbować tych próbek. Mi się podobają. Nie wiem, czy jest to zapach, który sobie kupię, ale powiem Wam, że tak jak pozużywałam niektóre moje zapachy, to tak mi właśnie brakowało czegoś takiego lekkiego na lato, bo ja lubię takie cięższe nuty, jakieś takie żywiczne, jakieś takie przyprawowe i ten był fajny, więc może jednak kupię, to wie, także taka próbeczka i słuchajcie, udało mi się zużyć jeszcze jeden flakon perfum i jest to Fortuna od Jana Barby. I chociaż wydawało mi się, że to nie jest do końca mój zapach, bo on jest taki pudrowo-kwiatowy, nie jest ta pudrowość taka dusząca, te kwiaty są takie, to nie jest taki zapach białych kwiatów, tylko takiego bukietu, takich ogrodowych kwiatów, tak bym to nazwała. Jest troszeczkę taki właśnie lekko jakby słodkawy, lekko pudrowy, ale też lekki, świeży, jakby miał też takie nutki owocowe, niekoniecznie cytrusowe, ale owocowe. Bardzo ładna kompozycja, którą ciężko jest mi w ogóle opisać, bo jak mówię kwiaty, puder, mam jakieś konkretne skojarzenia, a on tak wcale nie pachnie, on pachnie inaczej. I jak go pierwszy raz wąchałam, to stwierdziłam, że kompozycja jest bardzo ładna, ale to nie jest mój zapach, że chyba ciężko będzie mi go nosić. A powiem Wam, że świetnie mi się sprawdzał i przez całe wakacje go nosiłam i był taki, że mimo iż to nie jest jakby kompozycja, która teoretycznie jest taka w moim klimacie, to świetnie mi się ten zapach nosiło, nie przeszkadzał mi, nie dusił mnie, ładnie dojrzewał na skórze, nie robił jakichś takich, wiecie, przykrości, które mnie męczyły, tak nie męczył mnie ten zapach i świetnie mi się go nosiło. Nie czułam go praktycznie przez cały dzień, ale jak poczułam, bo wąchałam, wiecie, koszulkę czy skórę, to cały czas go czułam, więc fajnie mi się go nosiło. To był naprawdę przyjemny zapach i to było naprawdę przyjemny experience. Szybko go zużyłam, bo ja lubię się obficie psikać. Chyba że perfumy mam. Perfumy, to, przepraszam, delikatnie, ale wody toaletowe to lubię tak tył, wszędzie i tak dalej. Ale w sumie cieszę się, że troszkę, wiecie, tych zapachów zużywam, bo mam sporą kolekcję, a ja nie chcę być jakąś mega wielką kolekcjonerką zapachów. Mam kilka swoich ulubieńców, których szkoda mi zużywać i jest to zapach, który używało mi się super, ale do tego nie wrócę, bo to nie jest taki właśnie mój zapach, nie? Ale uważam, że był bardzo ładny, raczej po tej kobiecej stronie, bo Jan Barba ma takie niby uniseksowe, ale ten był bardziej kobiecy. Nie kupię ponownie, ale był bardzo przyjemny. Także jeżeli chodzi o próbki zapachów, to zużyłam 6 próbeczek, także całkiem fajnie, jak to 2 miesiące zużywania, a z pozostałych produktów mamy tak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 produktów. Oczywiście to zużywaliśmy razem z Bartkiem i mam już kilka rzeczy, które też już mi się blisko kończą, no ale akurat tak wyszło, że tak mi się trochę uzbierało. 21 produktów. W miarę standardowa moja ilość i chociaż nie nagrywam, nie publikuję tego, to też staram się prowadzić taki project pen pielęgnacyjny, żeby tych kosmetyków nie gromadziło mi się za dużo, żeby regularnie je zużywać. Jak mam kilka rzeczy pootwieranych, to zużywam te najstarsze i tak dalej, więc to jest taki, wiecie, taki project pen, ale pielęgnacyjny. Jeżeli chodzi o zużycia makijażowe, no to jest ku temu odrębny format i osobny odcinek, czyli project pen właśnie, więc jeżeli lubicie też oglądać zużytą kolorówkę, to odsyłam Was do Was. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie, co myślicie. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!